Witam, dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Twoje Pióro w Krakowie. Kolejna prezentacja Momento Zero. Kartonowe jedno pudełko, drugie pudełko i w środku jeszcze jedno. Tym razem już takie twarde, czarne, obłożone sztucznym tworzywem. W środku miękka materia. Międzynarodowa gwarancja, jak widać z broszurką taką tutaj informacyjno bogato ilustrowaną. No i mamy oczywiście pióro Momento Zero firmy Leonardo. Korpus i skówka wykonane z żywicy w kolorze Blue Hawaii. Mamy tutaj skówkę z 3 pierścieniami stalowymi na dole, klips twardy z takim kółeczkiem i zakończenie na górze. Tu jeszcze, przepraszam, widać z tyłu numer kolejny tego modelu. No i tak z grubsza ono wygląda, a z góry, jak już zacząłem mówić, taki na lekko zaostrzona końcówka. Tak samo kończy się korpus. Tutaj jest ślepa skówka. No i oczywiście korpus, który jest z tej żywicy wykonany, jak już wspomniałem. Sekcja dość długa, gwintowana i co niespodzianka, tu jest stalówka Fude. Pierwszy raz mam do czynienia z taką stalówką przy tym piórze. Lata temu miałem pióro z podobną stalówką, ale bardzo dawno temu, tak jak już mówiłem. Gwint, czyli zakręcana skówka, długa. To już moje kolejne zetknięcie się z tymi piórami i jak dla mnie trzyma się to pióro w ręce komfortowo. Oczywiście skówkę można z tyłu założyć, nie jest ona specjalnie ciężka, nie za bardzo zaburza to równowagę tego pióra, ale nie wiem, czy jest konieczne, bo pióro jest dość długie. Przy napełnianiu odkręcamy tutaj ślepą skówkę i w środku mamy konwerter, można też uzupełnić je nabojami i przekręcając tutaj z zanurzoną końcówką w atramencie nabieramy atrament. Niestety nie ma w tym modelu okienka podglądu atramentu. Po prostu kręcimy do oporu. Ciekawe zestawienie kolorystyczne, bardzo ładnie się prezentujące. Porównanie wielkości z Parkerem Duofoldem, Centennialem, Sonetem, Lamel Stali, Pelikanem 140. Widać, że to jest pióro prawie długości Duofolda i mniej więcej tej samej grubości. 14 cm i 2 mm ma pióro z założoną skówką, natomiast bez skówki mamy 12 cm i 7 mm. Co do wagi, to bez atramentu z konwerterem waży ono 30 gramów. Średnica sekcji to 11 mm, a korpusu 14,5. Jak już mówiłem, ten typ stalówki nazywa się Fude, typowo japoński wynalazek, taka wygięta jak kij hokejowy i w zależności od tego, pod jakim kątem piszemy stalówką, uzyskujemy różne grubości tej linii. Już to wcześniej tutaj próbowałem i teraz pokazuję jeszcze raz. Rzeczywiście można tu od cienkiej kreski do dość grubej, tak gdzieś chyba z 3 mm średnicy uzyskać. Można także pisać odwróconą o 180 stopni stalówką i wtedy jest to takie już prawie XF, można powiedzieć. Także jest to bardzo specjalna stalówka, która pozwala na różnego rodzaju, tak można powiedzieć, ekscesy kaligraficzne. Można uzyskiwać bardzo grube, nasycone linie różnymi ciekawymi atramentami, ale oczywiście wymaga to trochę wprawy. Ja specjalnie tutaj tej wprawy nie mam, dlatego kreślę tylko tak
takie tutaj parę słów, żeby pokazać, jak można to wykorzystać, choć prawdopodobnie to jest dopiero skromna prezentacja możliwości, jaką daje ta stalówka. Leonardo prezentuje wiele modeli i co ciekawe, bardzo je wzbogaca tą swoją kolekcję często, także można zamawiać różne modele piór i z różnymi stalówkami, jak widać na tym przykładzie, nawet z takimi egzotycznymi jak Fude. To tyle tym razem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.